oprócz nazwy szczepu i tej kategorii jednej z trzech, mamy też na którym wzniesieniu dojrzewały te winogrona. Także jest to totalnie doprecyzowana sprawa. I do tego mamy klasyczny Cześć, witam się z Wami ponownie z Austrii. Byliśmy dokładnie w tym samym miejscu w Mautern nad Dunajem w zeszłym roku w maju. Stacjonujemy w miejscowości Mautern. Przyjechaliśmy tutaj teraz pod koniec sierpnia, żeby zobaczyć metamorfozę tego miejsca, ponieważ wówczas były tutaj na drzewach jeszcze zielone, świeże morele. Winogrona były malutkie, dopiero co się zawiązywały. Natomiast teraz mamy już po zbiorach moreli, zostały przerobione na dżemy i na destylaty. Natomiast winogrona zaczynają już kończą dojrzewanie, już zaczęły się pierwsze zbiory i w winnicy obok nas dzisiaj otwiera się Heuriger. O Heurigerach opowiem jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. I tutaj będzie można w nim spróbować czegoś takiego jak sztum. Nigdy tego nie próbowaliśmy, natomiast jest to bardzo wczesny etap wina, bo to jest taki fermentowany moszczy z winogron, z którego później powstaje wino. I jest to taki orzeźwiający napój o zawartości alkoholu 4 do 5%. No i jest to unikalne pod tym względem, że można go spróbować tu i teraz. Potem już go nie będzie, także jestem bardzo ciekawy. A przed nami cudowny widok. Morele po tej stronie i winogrona. Wachau to malownicza dolina Dunaju położona w dolnej Austrii pomiędzy miastami Melk i Krems. Obszar ten wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a dotarliśmy tutaj z Łodzi w zaledwie 6 godzin. Wachau to doskonałe miejsce do turystyki aktywnej. Oprócz możliwości spacerów i trekkingów, wzdłuż Dunaju prowadzi fantastyczna trasa rowerowa oferująca niesamowite przeżycie. Jest ona tylko fragmentem kilkusetkilometrowego szlaku. Domaine Wachau to niewątpliwie najbardziej rozpoznawalna spółdzielnia winiarska w Austrii. Jej historia sięga XII wieku i są to zabudowania klasztorne, gdzie zakonnicy przez setki lat produkowali wyśmienite wina. Szczególnie znana jest ze szczepów Riesling. Około wieku XX natomiast miejsce to zostało odsakralnione i upaństwowione, a następnie utworzono tutaj spółdzielnię winiarską, która zrzesza 250 rodzin uprawiających winorośl i produkujących wina. I wina tutaj zostały podzielone na 3 kategorie według mocy i najlżejsze wina to wina Steinfeder. Nazwa pochodzi od trawy rosnącej na nisko położonych stokach, w zasadzie w samej dolince. Potem o średniej mocy wina o nazwie Federspiel. Zawartość alkoholu w tych winach to około między 11 a 12,5%. I najmocniejsze wina o nazwie Szmaragd, które pochodzą z winorośli uprawianej tam na samej górze, na najwyższych stokach, gdzie dociera najwięcej słońca. One mają najwięcej cukru i te wina są takie najpełniejsze, najmocniejsze jednocześnie. A nazwa szmaragd pochodzi od jaszczurki o zabarwieniu szmaragdowym, którą można spotkać właśnie hasającą wśród winnic. W środku oczywiście możemy zakupić te wina, ale tutaj jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz, mianowicie Marillen Brand, czyli słynna morelowica, destylat z moreli najlepszych w Austrii, czyli z Doliny Wachau. I różne inne odmiany. Likier morelowy w większym rozmiarze również. A tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest Traubenschaft, czyli zdaje się, że to jest po prostu sok z Grüner Veltlinera. Wchodzimy właśnie do miasteczka Dürnstein, malowniczo położonego nad samą rzeką Dunaj.
Miasteczko jest znane z warowni, która góruje nad miastem. Jest to warownia XII-wieczna, założona przez ród Gwenringów, którzy wówczas kontrolowali cały handel na Dunaju. Ale znana jest też z wyjątkowego wydarzenia z 1192 roku, kiedy to król Anglii Ryszard Lwie Serce powracał ze swojej krucjaty i został tutaj pojmany i więziony. A z bardziej współczesnych tematów, z których znane jest miasteczko, to bułeczki. Bułeczki jedzie samochód, bułeczki Wachauer Laberl, które są tutaj bardzo znane w całej Dolinie, a ich początek miał miejsce właśnie tutaj, czyli piekarnia rodziny Schmidl. Od 4 pokoleń prowadzona, bułeczki według ponad 100-letniej receptury niezmiennej, chrupiąca skórka, delikatny środek, wypiekane na bazie naturalnego zakwasu. Tym oryginalna bułeczka z tej piekarni ma tutaj takie S na odwrocie. Schmidl. W lokalnych sklepikach możemy kosztować różnych pyszności. Mamy tutaj Marillen Schnapsa z Morelek, Marillen Likier również z Morelek. Tutaj mamy Rum Likier z Morelek i Wildkirche, czyli wiśniówka. To ja myślę, że można by spróbować Schnapsa albo ewentualnie likieru, jest troszeczkę słabszy. Ale Morelka. Skoncentrowana morelka. W sklepach z pamiątkami mamy głównie przekąski słodkie i słodkie napoje alkoholowe. I tutaj mamy do próbowania takie różne cukiereczki. A to jest chyba taki... W środku chyba jest jakaś morelka. Wszędzie są morelki, to takie kamyczki. Chyba w takiej masie cukrowej jest taka żelka morelowa. Cukierki morelowe, żelki morelowe. Mnie najbardziej smakuje destylat z moreli. Bardzo ciekawą opcją jest wykupienie wycieczki z noclegami rozsianymi wzdłuż szlaku, gdzie wy cały dzień wędrujecie i się niczym nie przejmujecie, a bagaże są przewożone pomiędzy noclegami. Można również wybrać się na rejs statkiem po Dunaju, co pozwala oglądać dolinę z perspektywy rzeki. Jesteśmy w Heuriger Graf i zamówiliśmy Grüner Veltliner. Jest on z tej kategorii pośredniej, czyli Fiederspiel, gdzie winogrona dojrzewają sobie mniej więcej tak w połowie tych wzniesień. Co ciekawe, tutaj w karcie też przy każdym winie oprócz nazwy szczepu i tej kategorii jednej z 3 mamy też na którym wzniesieniu dojrzewały te winogrona, także jest to totalnie doprecyzowana sprawa. I do tego mamy klasyczny talerz przekąsek heurigerowych, czyli na zimno różne sery. I bułeczka Wachauer Laberl, oczywiście, żeby dopełnić kompozycję.
Dolina słynie z winnic tarasowo położonych na zboczach historycznych miasteczek oraz zamków i klasztorów. Według mnie szczególnym zabytkiem jest górujące nad doliną opactwo Melk, czyli barokowy klasztor z początku XVIII wieku, który widać niemalże z każdego miejsca. Jesteśmy na otwarciu w Heurigerze Windmeier. Heurigery, czyli lokalne gospodarstwa winiarskie, które otwierają się na kilka tygodni w roku. Jest specjalny kalendarz Heurigerów, w którym miesiącu, w jakim okresie otwiera się konkretny. I miejsce to serwuje swoje własne wino i do tego przekąski na zimno. Przeważnie są też Heurigery, które serwują dania takie obiadowe, ale przeważnie koncepcja jest taka, że są to dania na zimno, czyli po prostu talerz serów, wędlin, takich przekąsek do wina. A dzisiaj jest dzień specjalny i wyjątkowy, ponieważ przez pierwsze 2 tygodnie, jak jest otwarty, serwowany jest sztum. I nigdy tego wcześniej nie próbowałem. Jest to ze szczepu Müller-Thurgau. Taki dosyć drożdżowy. Dosyć drożdżowy, lekko gazowany. Jest podany w ogóle jakby ciepły. Na zimno mógłby być lepszy. Przekraczamy właśnie średniowieczną bramę miasta wkomponowaną w mury obronne i tuż po przekroczeniu tejże bramy mamy Gasthof zur Alten Post, czyli dawny zajazd, który kiedyś nazywał się zajazd pod Złotym Lwem, natomiast podczas renesansu został przekształcony w pocztę konną i tutaj posłańcy przyjeżdżający, strudzeni po podróży, zażywali odpoczynku, posilali się i teraz nazywa się to zajazd pod Starą Pocztą. Z ciekawostek to podobno nikt tutaj nie mówi Krems under Dodau, czyli Krems nad Dudajem, tylko Krems und Stein, ponieważ Krems płynnie przechodzi w miasto Stein. A teraz mamy w 10:30. O 11:00 otwiera się Baileonis Cafe i będziemy tutaj próbowali knedlika z morelką, a jak wiemy Dolina Wachau to idealne, jak nie najlepsze miejsce do uprawy moreli w Austrii. Także zapraszam. Spróbujemy też soczku morelowego. Mimo że już sezon morelkowy się kończy, to udało nam się dorwać takiego pięknego przedstawiciela knedlików morelowych. Niestety nie ma tutaj szprycera, czyli soku morelowego z wodą gazowaną, ale wzięliśmy kawkę. Jest to oprószczone bułką tartą. Zaraz zobaczę. Wyśmienity. Naszą dzisiejszą destynacją obiadową jest Gasthaus Jell. Jest to Gasthaus i Weingut, czyli jednocześnie winiarnia i restauracja, w której będziemy próbowali lokalnych smakołyków.
Zapraszam. Na pierwsze danie zamówiliśmy różne zupy. Tutaj mamy rosół z takimi knedelkami mięsno-wątrobianymi. Ale esencjonalny bulionik. Pycha. A tutaj z kolei mamy zupę wyjątkową, ponieważ jest to zupa winna na bazie Veltlinera. Mleczna, kremowa, na górze jest szczypiorek, a od tego wina jednocześnie jest taka kwaskowa. Ciekawe. I czekamy na dania główne. No więc uwaga, mamy tutaj specjalność zakładu, mianowicie Gebacken Kalbskopf. I jest to danie, które prawdopodobnie zamówiłem tylko raz w życiu, bo zawartość w środku jest dosyć kontrowersyjna. Jest to mianowicie gotowana głowa cielęca i potem te ugotowane kawałeczki mięska są oddzielane, potem prasowane i panierowane. Jest to podobne z ziemniaczkiem i tatarskim sosem. Zawartość wygląda... Lepiej jej nie oglądać. Tak bym to powiedział. To jest troszkę jak zimne nóżki, tylko że ciepłe i w panierce. Ciekawy smak, niepowtarzalny, to na pewno, ale faktycznie raz mi wystarczy. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.